Ostatnio w serii używane pokazaliśmy Wam Focusa RS. Naszym zdaniem jeden z najbardziej ekscytujących hot hatchy ostatnich lat, którego niestety już nie ma. I Wy wtedy w komentarzach napisaliście: serio? Za Forda? Tyle pieniędzy? W tych pieniądzach to ja bym, panie, wolał sobie kupić coś innego. Na przykład takie Audi S3. Bardziej prestiżowe, prawie równie mocne, a na pewno równie szybkie. Chcieliście? No to macie. Audi S3 dzisiaj w karoserii używane. I to Audi S3 w limuzynie, a nie w hatchbacku. Czyli więcej bagażnika o całe 50 litrów. Dzień dobry. No dzień dobry, dzień dobry. Tłusty czwartek widzę już był. Czekam. Dzień dobry. Czekam. Dzień dobry. Dzień dobry. Szybciutko, słuchaj, przechodzimy do rzeczy, gdyż samochód jest mi znany dobrze. Tyle mogę Ci powiedzieć. Tym razem nie Ty dostarczyłeś nam auto do nagrań, tylko dostarczyła nam je siostra mojej żony. To chyba moja szwagierka, tak to się mówi, nie? Z raportu Carfax, którym dysponuję, wynika, że auto jest krajowe. Drugim właścicielem jest Ewelina. Miało robione przeglądy cały czas na czas, jak tutaj widać. Miało badania techniczne robione, jest cały czas ubezpieczane, miało drobną szkodę, tam z tyłu z prawej strony, ale szkoda została wyceniona raptem na 8000 zł, więc myślę, że to była kwestia kosmetyczna, czyli jakaś przycierka gdzieś. Możemy potem jej dopytać ewentualnie. Tudzież nowy nabywca, bo samochód będzie prawdopodobnie do sprzedania, będzie mógł Eweliny dopytać, co tam było dokładnie robione. Nawet mam dane z ostatniego serwisu, to Ci potem je pokażę, co zostało wymienione tutaj. Niespełna 100 000 przebiegu i to wszystko wynika tutaj nam z Carfaxu. Jeżeli Wy chcielibyście sprawdzić historię swojego auta, takiego, które kupujecie albo które już macie i się przekonać, czy sprzedający nie zrobił Was w kunia, i jak sobie wejdziecie w opis odcinka, to tam jest dla Was przygotowana promocja, zniżka 15% na raport Carfaxu. I teraz przechodzę do drugiego dokumentu, czyli mój drogi, wydane zostało ostatnio przy przebiegu, o ile ona ma, niespełna 100 000, 91 692. Odebrała niedawno auto z serwisu, nieautoryzowanego, żeby nie było. Wartość zlecenia brutto 8000 zł. Co w aucie za 100 000 zł, które ma 90 000 przebiegów, można było wymienić za 8000 zł. To 1/10 wartości tego auta. No nie, no takie wiesz, eksploatacyjne sprawy, no. Filtry, oleje, myślę, że tam... Drogie oleje są do tego Audi. Kochany, no wiesz, mamy różne samochody. Lepiej wymienić oleje niż wymienić silnik, nie? Tak. No właśnie. Otwieraj machę, to Ci pokażę, co mogło tu być wymienione przy takim przebiegu. Proszę bardzo. Odejdź. Najpierw powiedzmy, jaki to jest silnik, bo we S3 była 2-litrówka stosowana, w przedliftem miała 300 koni mechanicznych, po lifcie miała 310 koni, czyli podniesiono moc o 10 koni mechanicznych, ale tylko na 2 lata, bo potem w 2018 roku wszedł GPF obowiązkowo i już znowu 300 koni mechanicznych. No wiadomo, że to tylko 10 koni mechanicznych, ale jakbyście chcieli kupić taką S3 z silnikiem 310 koni mechanicznych trzeciej generacji, to musicie szukać takiej w 2016 roku wyprodukowanej albo w 2017, czyli pierwsze 2 lata po liftu. Pierwsze 2 lata po liftu, bo potem w 18 był GPF i jak tam... No to mów, poprzecznie umieszczony silnik 2.0 TFSI, to widzę. TFSI, jakby bardzo często montowany w grupie volkswagenowskiej silnik. Niejednokrotnie o nim rozmawialiśmy, także to samo będzie się tyczyło też i S3, czy to ona będzie miała 300 koni, czy będzie miała 310 koni. Cały czas jest ten sam problem z pompą wody, z uszczelnieniem tej pokrywy od rozrządu, więc myślę, że to pewnie było zrobione teraz. No ta sama pompa wody to jest koszt około tam 1500 zł. Plus robota też pewnie tam około 1000, bo ona tu się znajduje pod kolektorem ssącym. Trochę roboty jest, żeby ją wymontować. Zabawa no, jako ginekologa. Trochę więcej czasu trzeba poświęcić. Uszczelnienie dygielka od rozrządu, on jest tutaj plastikowy, kilka tutaj jest takich o-ringów, które często padają, dlatego że on jest bezpośrednio do głowicy przykręcony, plastikowy, potrafi się czasami odkształcić ten plastik od temperatury, o-ringi też potrafią zrobić się plastikowe po prostu od temperatury i podcieka. No oleje, filtry pewnie były powymieniane, pewnie było zajrzane do Haldexa, wyczyszczone sitko, bo to częsty też problem i można tam zajrzeć, wyczyścić. No i suma części, robocizny. A mamy auto klasy premium, pewnie zrobiło tę
wynik cenowy, tą kwotę. Nie? A to duża kwota czy nie? Wiesz co, jak na Audi i na eksploatacji uważam, że to nie jest duża kwota. Akurat tutaj Ale jak powinno, często taką wiesz, kwotę trzeba inwestować w to auto? Wiesz co, no jeżeli chodzi o pompę wody, czy jakieś takie wycieki, no to na pewno gdzieś tam po 100 tysiącach, 150 tysięcy, no nie Czyli wiem. to już w tym aucie możemy uznać, że jest zrobione. Że jest zrobione, jest na znowu kolejne jakieś, 100 tysięcy. znowu mam jakiś spokój, nie? No wiadomo, olej w silniku co 15 tysięcy, Audi oczywiście zaleca co 30, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabiny, no co, 100 tysięcy może klocki hamulcowe, tarcze, także to nie są jakieś duże koszty. Tarcza hamulcowa oryginalna w serwisie do tego modelu kosztuje około tam 1000 zł plus minus, nie? A nie oryginalna kupujemy za 700-600 zł, także to wcale nie jest jakoś, wiesz, drożej. A powiem jakby z doświadczenia, że do takich samochodów z charakterem sportowym bądź sportowych, uwaga, lepiej kupić tą oryginalną tarczę, bo są jakby... Z doświadczenia mówię, że mają lepszą odprowadzalność cieplną, I nie krzywią się tak. Jakby to była zwykła A3, tam 1.5 czy jakiś dieselek, kupiłbym zamiennikowe. Znaczy, jeżeli to jest SK, kupiłbym to oryginalne tarcze hamulcowe. hamulcowe. Jeździ tym samochodem do stary, ona nie hamuje, ona tylko gazu dodaje. To byśmy założyli też zamiennikowe, Już nie? wspomniałeś o Haldexie, co oznacza, że mamy tutaj układ Quattro Ultra, czyli taki, który na tył jest w stanie do 50% maksymalnie przenieść mocy i momentu. To jest elektroniczny, układ. Elektroniczny, tak. dokładnie. Generalnie cały czas mamy moc przekazywaną na przednią oś, on jest z tyłu elektronicznie dokładany przez Haldexa. Czy dobry, czy zły, no jakby prawdziwe Quattro zaczyna się dopiero od 4, nie? Tam mamy Torsena, tam mamy stały napęd na 4 koła, tu mamy dokładane elektronicznie. Dużych problemów z nim nie ma. Częsty przypadek, że się te silniczki potrafią przewieszać, dlatego dobrze ten silniczek wyjąć, sitko oczyścić, wymienić olej i mamy skrzynia, spokój. bo to S-Tronic? S-Tronic to mamy już 7-biegówkę, bo w przedlifcie była 6-biegowa, deku 250, jeśli mnie pamięć nie myli. Tu mamy deku 500, jeżeli też dobrze mówię. I teraz tak, nie ma z nimi dużych problemów. Olej wymieniamy co 60 tysięcy razem z filtrem. No wiadomo, jeżeli robimy jakiś tutaj program, a bawimy się, a te samochody są podatne pod tuning, bo z tych silników można nawet porobić 500 koni. Oczywiście... Co? No, zdziwiony, co? Kochany, wymieniasz dolot, wymieniasz wydech, robisz program, zmieniasz trochę tą turbinę i robisz z niego prawie 500 przejeżdżasz 1000 km i wymieniasz silnik. Wiadomo, jakbyśmy się zagłębili, to pewnie będą jakieś sporadyczne przypadki, ale nie. Także jeżeli chodzi o skrzynię, też bym powiedział, że nie jest awaryjna, tak jak były to kiedyś te pierwsze te skrzynie DSG, które były wypuszczane w tych pierwszych samochodach. Widać, że auto jest w tym takim typowym S-Line, typowym dla S-ek, bo mamy tutaj dużo chromu. Przede wszystkim mamy tą satynkę, taką chrom satynowy na lusterkach, no ale chromowany też atrapę grilla chłodnicy. To, co zmieniło się w polifcie, to przede wszystkim, ty wiesz, bo masz przedliftową, to przede wszystkim trochę kształt reflektorów. On jest taki ostrzejszy, tutaj ma ten ząb taki w wersji poliftowej. Zmienił się przedni zderzak, zmieniło się to single frame delikatnie. Generalnie bryła nadwozia pozostała identyczna. Z tyłu zmieniło się trochę mniej wypełnienie kloszy, w zasadzie tylko tylnych lamp, bo ono jest już takie LEDowe. Z ciekawostek, auto jest 14 cm dłuższe niż hatchback, trochę też szersze niż hatchback, chyba centymetr albo dwa, to prawdopodobnie przez tylną część nadwozia, czyli tutaj te błotniki, ale jest jednocześnie nieco niższe niż hatchback. I to jest ciekawostka, bo tam ze 2 cm wynika z danych technicznych, że jest niższe. No prawdopodobnie zdecydowała o tym linia dachu. Natomiast sam bagażnik względem hatchbacka, o ile twoim zdaniem urósł, bo to jest 14 cm. To jest papież. 14 cm to jest wpyte, że tak powiem. Dosłownie. Dosłownie i w przenośni. Nie określać wszystkich swoją miarą, dobra? Powinno to oznaczać dużo więcej bagażnika, a tutaj jest go tylko 50 litrów więcej. Nie, ale powiem Ci, że w ogóle jest niezauważalny ten większy bagażnik od hatchbacka. Bo tam jest wyższy, nie? Tam jest wyższy, wiesz, klapa Ci się inaczej otwiera i masz inny ten stopień załadunkowy jakby. No... Dla mnie jest większy. No 390 litrów tutaj, to naprawdę nie jest dużo. No oczywiście ograniczenie powstało przez to, że tutaj znalazł się napęd. Tak. W związku z czym mamy tutaj ile? Chyba tam to jest około 70-80 litrów mniej, ale za to mamy dojazdóweczkę. I tu jest taka ciekawostka, proszę bardzo, wyciągnij to. Jakbyśmy wyjęli tą dojazdówkę, i tego właśnie nie bardzo rozumiem, jakbyśmy wywalili to, no nakuta Ci dojazdówka, bo przecież wiadomo przecież, że te systemy uszczelniania opon teraz są tak dobre, że
Że ich nie używamy. Nie no, jak psiukniesz, to przecież stary potem jedziesz kolejnych 200 000 kilometrów, nie? A wulkanizator cię klnie. Zobacz. Tak, robisz, to przekręcasz, to wkładasz. Audi nie ma za co. Powiększyliśmy bagażnik Audi o jakieś 50 litrów. Teraz nawet całkiem możliwe, że będzie tutaj pasowała mata. Nie pasuje. Chyba od hatchbacka dostaliśmy, wiesz? Kurna, panie, ja nie wiem, czy to nie wejdzie tak. No ta nie, bo ta jest duża. A poczekaj. Ale Ale poczekaj, czekaj. Bo chciałem te małe tam głębiej. Zobacz, co tam? Zobacz, taka duża tam wchodzi. Co No będzie ale głębiej? poczekaj, bo jest nie do końca i tam zobacz. Jeszcze by weszły kapcie i 2 materace dmuchane. Zobacz. Ale to poczekaj teraz, zobacz. Nie wejdzie, no nie pchaj, no. No ale zobacz, jak ta duża tutaj walizka weszła, no. Jak Ty, za przeproszeniem, jak stanęła pięknie. Druga już nie wejdzie tak, ale wejdzie tak. Daj jeszcze, patrz. I daj tą małą tutaj seledynową. 2 wielkie walizki, 2 kabinówki, jeszcze zostaje miejsce na plecaki, na jajka i na zakupy. O, i się nie zamyka. A to czemu? A no widzisz, nie zamknie się. Nie zamknie się przez wyprofilowanie w tym miejscu. Więc dupa. No na pewno trzeba byłoby tu kombinować trochę inaczej. O tak to na przykład ustawić. No dobra. Ale i tak jest większy. Po czym eskę zawsze można było poznać. Każdą. Po wydechu. Tak jest. Poczwórny tak naprawdę. 2x2 i też w chromach. No i znowu tutaj mamy jakieś tam te listewki. No widać, że tutaj nie ma żadnego pakietu Black, bo dzisiaj można sobie do esek zamawiać też pakiety Black. Można sprawić, że one są takie ciemniejsze. Mniej widać, że Bardziej są zadziorne. eskami bardziej zadziorne, natomiast no eski zawsze miały to do siebie, że była ta satyna. Ja ją akurat lubię, ty nie bardzo. Ale satyna była tylko i wyłącznie na lusterkach. To Tak, a najlepiej. cała reszta była tym Cała chromem reszta była takim. chromem, Tak. natomiast można mieć wersję nawet wtedy poliftową czy przeliftową z czarnymi. Wiem, Tak, z bo mam. czarnymi. To wsiadaj teraz do przodu czarnymi, a ja teraz tu nie wejdę na pewno. Matko, tutaj nie ma w ogóle miejsca. O No. o Jezu, jakbym do pralki wsiadał. Ua! No nie. Zmieścisz się? No, jeżeli chodzi o przestrzeń z tyłu, to zdecydowanie limuzin w przypadku tego auta jest na wyrost. Tak ci powiem, nad głową nie mam miejsca i to naprawdę oznaczałoby, że tutaj jest niższa ta cała buda, bo głową dotykam sufitu, a nie mamy tutaj żadnego szyberdachu, żadnego szklanego dachu, więc tak średnio, jeżeli chodzi o miejsce nad głową. Jak teraz poprawiłeś ten fotel, to na kolana jak cię mogę, chociaż siedzę dosyć nisko, no mogę poruszać, pod fotelem mam miejsce na stopy, jeżeli o to chodzi, to w porządku, natomiast generalnie uczucie klaustrofobiczne. No jak do sklepu najbliższego 3 km, to najdalej. Może 20, może do Warszawy bym się przemęczył te 40 km i pół godziny, ale dalej absolutnie nie. To jest miejsce przewidziane z myślą o dzieciorach. Co tutaj jest? A tu jest kamizelka. Kuloodporna? A nie, ratunkowa. Taka odblaskowa, No, to tak? jest miejsce, tak. Ale powoli miejsce. sobie. Nie ma, zobacz, nawet podłokietnika. Kanapa zielona w proporcjach 40-60, więc nie można złożyć środkowej części, nie przewieziesz dłuższych przedmiotów. No chyba, że złożysz tę część, wówczas powstaje płaska podłoga. Płaska pod warunkiem, że tę z tyłu mamy podniesioną. Nie wyjęliśmy koła dojazdowego. Bardzo lubię tę tapicerkę. Ona była w standardzie. Tak, w standardzie, bo przy tych wyższych wersjach mogłeś mieć te fajniejsze fotele. Skórzane, w poliftowej były skórzane bodajże z alcantarą mieszane. Takie No. fajne rąby, te ala lotnicze, sportowe. Okej. No właśnie ja mam w swojej wersji takie, fajniejsze, wygodniejsze niż te. Natomiast wcale tak dobrze na boki nie trzymają. Dupa ci się ślizga na zakrętach. Natomiast to lubię tą mikrofibrę, jeszcze z takim typową fakturą fajną. Tutaj po bokach mamy naturalną skórę chyba akurat, to jeszcze w tamtych latach nie stosowano skaju, więc wygląda, no o tutaj jest już na przykład delikatnie pognieciona, zobaczymy jak to będzie z przodu. Mamy nawiew, ale nie mamy trzeciej strefy klimatyzacji, natomiast już gniazda 2 USB-C 8 lat temu, czy tam 7 lat temu, 8 lat temu 8. już były. No. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, też spoko, zobacz. Wtedy jeszcze w samochodach tej klasy, czyli w kompaktach segmentu C, potrafiono zrobić podszybie z miękkiego materiału.
nie? A dzisiaj już stosuje się tutaj najczęściej plastik. Ładne te wstaweczki estetyczne, gdzieniegdzie widać już upływ czasu, gdzieś są uszkodzone, ale znowu tutaj ta mikrofibra, tudzież alkantarka, to miękkie i przyjemne. Powiem Ci, To że to... też ładnie wygląda, ta niteczka taka biała. Tak, plastik jest dopiero gdzieś tutaj niżej i to jest absolutnie akceptowalne. Podoba mi się to, że tutaj wyżej jest po prostu miękko i przyjemnie. I dokładnie podobnie jest tutaj na tych drzwiach. Też miękkie, też fajne, też alkantarka, też ładne przeszycie. Tam, gdzie powinno być miękko, po prostu jest miękko, tam, gdzie ten materiał powinien być lepszy, jest lepszy. Plastik dopiero jest gdzieś tutaj na dole. I takie mam wrażenie, że kolejna generacja i A3 i S3 pod względem ilości użytego plastiku, takiego plastiku, no wypada gorzej na tle tego samochodu. Gorzej. No rozmawialiśmy już, nie? Na ten temat, że ta nowa No. S3 czy A3, ta tapicerka w tej wersji jest taka bardziej miękka, przyjemniejsza. W tej generacji. W tej generacji. No Tak. ta następna już jest tak trochę gorzej, nie? No i tu mamy te standardowe fotele, to zobacz, jak na 100 000 kilometrów i 8 lat wygląda to naprawdę nieźle. No tu jest gdzieś tam zagniecenie, ale nic nie jest wytarte, żaden boczek, nic nie jest ordynarnie popękane. Po prostu mam wrażenie, że dosyć dobrze zniosło to upływ czasu. Nawet kierownica. Nigdzie nie wyślizgana, nigdzie nie wyświecona nawet, nigdzie nie uszkodzona, nie poszarpana. Nie, no nie jest jakoś tragicznie zmechtany ten samochód, mimo że stargany, mimo że kobieta nim mimo że jeździ. kobieta, nie? Co po liftingu zmieniło się we środku? Specjalisto od Audi. Wiesz co, kilka takich pierdółek. Przede wszystkim kratki nawiewu, troszeczkę tu kształtem się pozmieniały. Fajne jest to, że zamyka się ten nawiew przekręcając ten pierścień. Zajebiście Zmieniła to. się kierownica, jest troszeczkę inaczej profilowana, zmieniła się też poduszka powietrzna, jest mniejsza względem przedliftowej wersji. Zmienił się kształt manetek, też były inne manetki. I co? I zmienił się tutaj na tej półeczce, nie było wcześniej USB. Tak, a tu mamy USB, tu mamy USB ale i mamy powiem w Ci tak, podłokietniku. tu mamy nie? USB też drugie w podłokietniku. Co ciekawe, jest też ładowarka indukcyjna, ale jeszcze przystosowana do mniejszych telefonów. Tutaj mój Sryphone wchodzi tak na wcisk, bym No powiedział. bo wtedy jeszcze była 8 chyba. Przez obudowę nie będzie się nawet ładował, ale mniejsze telefony spokojnie tutaj dadzą sobie radę, jak wejdą i będą się ładowały. Natomiast mnie podoba się estetyka. Ciągle moim zdaniem to nie specjalnie się zestarzało, a jeżeli się zestarzało, to zestarzało się w dobrym bardzo guście ładnie. i w dobrym stylu. Bardzo mi się podobało to. Czyli to, że ekranik był chowany, jak jechałeś sobie, nie wiem, na tor, żeby pośmigać, nie interesowało Cię to, co wyświetla, to mogłeś go sobie schować. Nie ukrywam, że mi się to też podoba, natomiast są zdania podzielone, bo jest dużo użytkowników, którzy twierdzą, że to jest po prostu niepraktyczne, po co to jest, co komu i wiesz. Ale po co jest ekran, czy po co jest to chowanie? Po co to chowanie i dlaczego on nie jest Żeby na Ci stałe? złodziej nie wyrwał. Na przykład. Bajer po prostu, ale mnie się podoba. Ale fajne. Natomiast ciekaw jestem, czy ma Apple CarPlaya już. Wiesz co, może mieć, ale nie musi, bo wydaje mi się, że były wtedy w opcji, kwestia była chyba tego, jaka jest zmieniarka i jaki jest, nie zmieniarka, tylko ten... Jest, aktywuj A CarPlay. jest, no widzisz. Proszę bardzo, tak wyraź zgodę. O, Czyli polift miał, zobacz, pięknie a przedlift nie płyniesz. miał. Zawieszenie. W S-kach było usportowione, ono było centymetr niższe niż to klasyczne. Mogło być też aktywne, ale nie musiało być, nie? Bo No nie właśnie każda. chciałem tu sprawdzić, czy jest, zobacz, czy jest. Zobaczymy, bo wiesz, w najprostszy sposób to wejść, tak? I zobaczyć, czy możemy zmienić. Nie, tutaj nie ma, tylko Czyli mamy możemy zwykłą zmienić układ kierowniczy, quattro albo dźwięk silnika. Więc mamy zwykłe, ale to też może być oczywiście dla niektórych wadą, ale też może być zaletą, bo taki Amorek, jeżeli przyjdzie Ci wymienić aktywny, to chyba jest znacznie droższy niż No klasyczny. nie? jest droższy, bo no, ta elektronika dochodzi, która w nim jest, tak? Czyli ten zaworek cały, no dwukrotnie prawie drożej, nie? No co ty? No i też potrafią Cię podciekać te amortyzatory, takie wiesz, powyżej 100 paru tysięcy zdarzają się, nie? Tutaj odpada, natomiast on i tak jest dosyć sztywniutki, powiem Ci. Jest, Tego- ale w porównaniu do RS-a, którego pamiętasz, No testowaliśmy? to jest jak taczka, nie? Nie? RS jak taczka. Tak. Tutaj jednak i tak wybiera przyzwoicie te nierówności. Taki fajny, dobry kompromis moim zdaniem pomiędzy sztywnością, taką sportową, a jednak trochę komfortu Ci gwarantuje. No i fajnie, że mamy tutaj klasyczny panel tej klimatyzacji, który się obsługuje tak, jak obsługiwać się powinno.
No takie nie za duże to auto, Nie jak za tak duże. siedzimy we dwóch. Ten panel, co mówiłeś, to jest bardzo intuicyjny, czyli jak coś Ci się odpala, to widzisz, że od razu guzik świeci, możesz szybko sobie wyłączyć, nie szukasz tego nigdzie tutaj, nieduży. Jedyna rzecz, która mi przeszkadza jakby w moim aucie, którym jeżdżę na co dzień, tak? W sensie podłokietnik. Wiesz, to jest za Dlaczego? mały podłokietnik. Ale ma za to mega wszechstronną regulację. Tak, ale Zobacz, jest, może jest uważam, że za wąski, mało. bo auto rzeczywiście jest kompaktowe, ale tak, na wysokość ekstra, na długość też. No i też powiedzmy sobie szczerze, tak jak ja mam 1,95 m, to czuję się w tym samochodzie jak w miejskim autku. W sensie nie to, że jest klaustrofobiczne, ale czuć, że to jest kompakt. No tak, Nawet powiem Ci, mam wrażenie, że ten Focus RS, tam jakoś więcej było tej przestrzeni, szczególnie tutaj na Tu w szerokość. środku, nie? No. Tak, no. Natomiast jak się jest w Twojej postury i Twojego wzrostu, to już nie wygląda to źle. No, tak to powiem. Nie, to nie jest ujma, no, każdy z nas jest po prostu słuchaj, no. inny, nie? Podobają mi się materiały, bo tu jest naprawdę mięciutko, fajnie. Uważam, że naprawdę, jak na 100 000 kilometrów i 8 lat, w bardzo dobrym stanie to jest wszystko. Zobacz, plastik jest nigdzie nie jest nigdzie porysowany. Tutaj to taka imitacja drewna wygląda nadal bardzo fajnie. Tutaj jest miękko obite, możesz trzymać sobie kolanko i nic Ci się nie dzieje. Tak, ale nie wszystkie wersje miały tutaj obicie. Okej. Bo mam Tak? samochody, które do mnie przyjeżdżają, też przyjeżdżają do mnie S-ki i przedliftowe, i poliftowe, i niektóre tego nie mają. To jest kwestia, myślę, że doboru No taka wyposażenia. rozsądnie Niektóre tego nie wyposażona mają. wersja, bym powiedział. Natomiast poza zawieszeniem, jak jedziesz po równej drodze, to w ogóle możesz nie mieć świadomości, że jedziesz S3. Ona sobie zmienia biegi dosłownie przy 1600-1700 obrotów, szybciutko. Jedzie sobie wtedy na tej 600, bo to jest 6 czy 7-biegowy? 7-biegowy, S-Tronic, czyli DSG de facto. Volkswagenowskie, natomiast już to bardziej dopracowane i zobacz, on nawet teraz nie zredukuje Ci biegu, tylko 1800-1900 i od razu wrzuca wyższy. A ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, jak zresetujemy sobie Znaczy ja bocznymi zresetowałem, drogami. jak wyjeżdżaliśmy. Tak? Tak. A, to przepraszam tak, bardzo. Zapomniałem, że ten samochód akurat znasz dobrze. Znam bardzo dobrze ten samochód i jestem szczęśliwym posiadaczem już 4. rok. No, dobrze, że jest ten Apple CarPlay, bo multimedia już są oldschoolowe i to zdecydowanie widać. Teraz jedziemy sobie w Efficiency. To zmień na Dynamic. A czemu? Wiesz co, fajniej tutaj silnik zaczyna brzmieć, A inaczej brzmi? tak, bo on ma aktywne klapy na To wydechu. inaczej, to najpierw zobaczymy, pojedziemy w Efficiency, no dobra, w komforcie. W komforcie pojedziemy. Komforcie. Komfort włączyłem, pojedziesz za rondem, tam już nie ma ograniczenia do 50. Oj, Dobra, a teraz... Ojej, zaczął inaczej gadać. mówiłem, bo on ma aktywne klapy na wydechu. Ale jak on fajnie gada. Przyjemnie, nie? I tak słyszysz go i z przodu i słyszysz go trochę z tyłu. No. I ten dźwięk nie jest męczący, nawet jak jedziesz w trasę długą. Nie, i tak jak mieliśmy S3 po liftingu kiedyś, ale już z GPF-em, to ona tak fajnie nie gada. Ten GPF jednak ją tłumi, nie? I to wyraźnie niestety jest słychać przede wszystkim. Czuć tego nie czujesz pod nogą. Ale dźwiękowo, jakby akustycznie to... A weź przyspiesz i odpuść gaz. Nawet strzela delikatnie, Tak. pyk, pyk, pyk. Takie to jest, Przedliftówka tego nie miała, bo ten widać ma. to jest takie ciche, fajne, subtelne. Tutaj nic nie było robione z układem wydechowym, zresztą z całym samochodem nic nie było dłubane, poza tym, że jeździł regularnie do serwisu. Ale nie, że się psuł, tylko po prostu Nie, okresowe no, naprawy. okresowe- Musimy to powiedzieć, nawet- bo ktoś będzie oglądał i pomyśli sobie, Nie, no teraz był cholera, największy psuła ten się, nie? wydatek, czyli 8000 złotych na zrobienie tej pompy i wszystkiego, co było do zrobienia, czyli tam siteczka w tym Haldeksie. Po prostu zadbanie o to tak, żeby teraz przejeździł kolejną 100, nie? Cyfrowe zegary były nowością w wersji poliftowej, tak. O tym byś nie czyli wspomniał. Audi Virtual Cockpit. I one nawet miały chyba tam jakąś możliwość konfiguracji, z tego co pamiętam. Można było Tak, wrócić, można teraz było. mamy taką bardziej sportową z centralnie umieszczonym obrotomierzem. Natomiast była taka, gdzie normalnie dwa klasyczne, nie? Dwa To trzeba klasyczne, tylko z menu tutaj mapę, chyba poust- można nawigację, różne rzeczy. Wiesz co, jakby... Jak tu klikniemy view, to będzie co? ty Właśnie. I to wszystko jakby dla mnie w sportowym samochodzie fajniej wygląda, jak masz analogowe, a nie cyfrowe. No ale niestety już wiesz, elektronika wchodzi wszędzie i... Ty po prostu kochasz swoją jedną, jedyną S3 przedliftową. Znaczy posłuchaj, między Bogiem a prawdą to ja bardzo ją kocham, natomiast bym bardzo chętnie ją wymienił na poliftowe RS3. Ta? Tak.
A to dlatego, że? No i troszeczkę mocniejszy, troszeczkę fajniej jeździ. Ta 5-cylindrówka jest po prostu, uważam, jednym z lepszych silników, który był stosowany w Audi. I nie tylko w Audi, bo go też możemy w Seacie też znaleźć. O, ręczny, sprawny. Ja przepraszam, czy ręczny elektryczny, ale działa. Kurde, on by wyhamował do zera raz, dwa, trzy. Chyba tak. Dobrze. Ślizgasz się, nie? Silnik mamy za sobą, jeżeli chodzi o kwestie eksploatacyjne. Uspokoiłeś mnie, że taki większy wydatek, taki jak teraz Ewelina poniosła, czyli te 8000 zł, no to jest kwestia jednorazowego, tak? Wyłożenia tej kasy na zrobienie tej pompy, na wyczyszczenie tego haldeksu i tak dalej. Ale taki normalny przegląd, jakbym miał jeździć nim powiedzmy w kolejnych 100 000, to jakie to będą kwoty? Posłuchaj. Czyli wymiana oleju, Wymiana filtrów. oleju, no to kwestia jaki olej tu wlewamy. Tu widziałem bańkę taką na dolewkę, bo tu wchodzi Millersa 5,5 litra na wymianę mniej więcej, więc ta połówka tam widziałem leży. Millersa, no Millers jest drogim olejem, bo tam chyba około 300 zł, tam 350, zależy gdzie się kupuje, za bańkę piątkę trzeba zapłacić. Możemy tu zastosować Motula, bądź jakiś inny olej, no to kwestia powiedzmy około 300 zł bańka oleju, niech ten olej nas kosztuje. Filtr oleju około 50-60 zł, filtr kabinowy około 50-70, zależy jakiego producenta sobie wybierzemy, powietrza podobnie, no i kwestia robocizny to myślę, że w godzinę, czyli około 300 zł. Czyli co, 800 przegląd? No myślę takiego koło 1000 z jakimś uzupełnieniem płynów, jakichś takich, nie wiem, no. A przy przebiegu 100 000 kilometrów, co jeszcze może nam tutaj się... No 100 to bym świece wymienił. Pytanie, czy były wymieniane, bo nie zwróciłem na ten kosztorys, czy były wymienione. Nie, to też tam nie popatrzyłem. Trzeba było Czyli wymienić układ zapłonowy, świece, tak? To też nie brzmi to drogo. Nie, bo tam świece są, nie wiem, po 80-100 zł. Plus minus. I dostęp jest też, rozumiem, łatwy do Bez problemu. wymienić. Bez 10 minut problemu. i... Zdarzają się problemy z cewką zapłonową, bo ona jest z dwóch jakby elementów złożona. Jest taka fajka, którą się nakłada gumowa i potrafią się przy dłuższych przebiegach, kiedy ktoś nie wymieni tych świec, potrafią się przyparzyć i przykleją się do świecy i niestety ta rurka się przyklei, niestety ją trzeba Jak zniszczyć. mnie się podoba, jak on fajnie brzmi. Zresetuj mu teraz komputer z użycia. Strasznie mi się podoba, jak on brzmi, ale jeszcze bardziej podoba mi się to, że w tym zakresie obrotów do 2500 nie słyszysz go. Nie jest męczący w I ogóle. nie jest w ogóle męczący, możesz jechać normalnie, rozmawiać. Teraz jedziemy 120, jest ok. Gdzieś tam poburkuje, bardziej słychać opony, które są No tam nawierzchnię tutaj, na tej co mamy. nawierzchni betonowej, którą mamy. Natomiast jeżeli chodzi o szumy wiatru, bardzo dobrze, Nic. to jest raz. Dwa, jak dodajesz mu gazu i on wchodzi na te 3-4 tysiące obrotów, to przyjemnie mruczeć zaczyna. I to nie jest takie, wiesz, typowe, taki bym powiedział, że bardziej 2-litrowy bokser na dobrą sprawę. Wiesz, rozmawialiśmy na ten temat przy Focusie RS-ie, że ten Focus RS jest drapieżny. Ty wsiadasz, ten samochód jest taki agresywny. Jakby na co dzień myślę, że byłby męczący. S3 Na pewno w kupujesz... dłuższych trasach byłby Tak, męczący. S3 kupujesz jako takie daily, którym jeździsz fajnie, jeździsz komfortowo, nie rujnuje twojego budżetu domowego, twojej kieszeni, a jak Chcesz przycisnąć, to masz przycisnąć, to masz czym, bo ta skrzynia DSG momentalnie ci te biegi zmienia. To jest naprawdę jedna z, uważam, moim zdaniem, jedna z najlepszych skrzyń biegów na świecie, czyli DSG. Nieważne, czy będzie 6-biegowa czy 7-biegowa, bardzo szybko zmienia te biegi. No, czego chcieć więcej? Nie wiem. Testowaliśmy kiedyś Skodę. Powiedziałbym, że cysterny z super. paliwem, ale niekoniecznie, bo widzę, że masz 116 średnią i 6,6 średnie spalanie. No to jest tak dokładnie, jak nie gnieciesz tych samochodów, a żeby nie było, to nie jedziemy w żadnym efficiency, bo de facto on przy takich prędkościach to niczego ci tutaj nie daje. Nie, to już bardziej jazda miejska. Bo On nawet się jak będzie zdejmiesz gasił. nogę z gazu, to on nie żegluje, nie wyłącza na pewno Nie. silnika spalinowego, bo to nie jest, MHEV, czyli miękka hybryda. Zdejmij nogę z pedału gazu. Ale wrzuca, żegluje, zobacz. Wrzucił luz. Jest, tak. Czyli w efficiency jeszcze dodatkowo masz tryb żeglowania. Nie wyłączy silnika, ale wejdzie w ten tryb żeglowania. No to Nie jest męcząca. Generalnie nie, normalne, fajne auto Normalne, do jazdy fajne na co dzień, auto, nie? które jak trzeba, to potrafi zrobić setkę poniżej 5 sekund. tak, co zaraz sprawdzimy zresztą, nie? No i wiesz, jak chcesz coś wyprzedzić, czy ktoś ci siedzi na tyłku, robisz tylko tak. O! I zwiększasz mi zużycie paliwa, 6,4 było, a zobacz, co żeś zrobił. Dawaj, panie. Jest Jo? procedura startu? Gotowy? Tak. O! Ale jak go fajnie wysoko... Nie! Co tu? I on...
A jaki ile smrodu! Już. No ale żeś się postarał, powiem ci, całe 7 sekund. Nie, no bo mielił tam. A jaki dymek zostawiła? Ale jak mielił? Ale to przed nimi czy tylnymi? Chyba przed nimi, co? No przed nimi. Kurde, i to jak? Ale jest co dziwne. Co? Dziwne, że ona Ale z pojechała. drugiej strony widziałeś, jak pięknie poszła na czerwone pole i jak jej tam ładnie dozował tę moc? Czekaj, spróbujemy tutaj może, o. 7 sekund. Jak ona mieli? I czuć sprzęgło, nie? Nie, to gumę. Nie, to gumy. No ślisko jest opona, no to co się dziwisz, że Nie, no opony musi mieć naprawdę. Nie wymieniała tych opon? Nie. Co? Nie wymieniła tych opon? Nie. No to wypadałoby Jesteśmy wymienić. na slikach. Wypadałoby wymienić te opony w tym samochodzie. No 7 sekund to nie jest spektakularny wynik jak na S3. No i co? Nie było zamiany? Nie było zamiany. Nie czujesz flow z tym samochodem? Nie czujesz chemii? Nie jestem po prostu zmęczony dzisiaj. Jest zimno, ostatnie tygodnie miałem chore zatoki, musiałem się leczyć, mam problem z kolanem, zaraz jadę do ortopedy. Nie mam po prostu weny do jeżdżenia Nie masz weny. hot hatchami. Hot hatchami. Kupiłbyś? Szczerze, jakbym miał hot hatcha, to chciałbym mieć takiego jak Ford Focus RS, czyli auto, które jest w pewien sposób radykalne, brutalne, wulgarne, ale to musiałoby być wtedy drugie auto, tak naprawdę, No tak. które mam. Ja jeżeli rozpatruję, bo RS, umówmy się, jest zajebisty, jak pojedziesz nim na tor albo na weekendową przejażdżkę, żeby się pobawić. Natomiast w momencie, kiedy musiałbyś nim przejechać 600, 700, 800 czy 1000 km, po prostu by Cię umęczył. Z drzwiami powiedział, że więcej w niego nie wsiądziesz i tyle. Umęczyłby Cię psychicznie, umęczyłby Cię akustycznie, umęczyłby cały Twój szkielet kostny, dodatkowo umęczyłby Ci portfel, bo ile pali to wiemy. I kompanów podróży. I kompanów podróży, i dzieci by Ci umęczył, i żonę. I dlatego to może być drugie, trzecie auto w rodzinie. Natomiast jeżeli szukasz samochodu, który dostarczy Ci trochę emocji, ale jednocześnie będzie fajnym daily do jeżdżenia po prostu na co dzień, to uważam, że to jest zajebisty samochód. No jeździ się nim w trybach tym komfortowym, czy w tym trybie auto, czy w tym trybie efficiency, po prostu jak samochodem, jak zwykłą A3. A kiedy trzeba, kiedy wejdziesz w dynamik, kiedy wbijesz prawą nogę na pedale gazu w podłogę, to masz też tę emocję. On naprawdę jest szybki i to czuć podczas jazdy. Więc tak, mnie się zdecydowanie podoba. Jak na takie auto nie za duże w środku, na pewno nie dla 4-osobowej rodziny, która wyjeżdża sobie No nie do Chorwacji na wakacje, no to niekoniecznie. W 2-3 osoby okej. Nie, w 4 już nie. Okej, w momencie, kiedy właśnie optymalne dla Ciebie jest te 400 bądź 425 litrów bagażnika, które zrobiliśmy z niego, kiedy jeździsz głównie tutaj z przodu, a z tyłu masz jednego dzieciaka, spoko. Naprawdę bardzo fajne auto. Ekonomiczne, kiedy się jedzie spokojnie, co też pokazaliśmy, że może 6, 7, 8 litrów paliwa zużywać. 11-12 przy dynamicznej jeździe to też akceptowalny wynik. No oczywiście pewne elementy tutaj już są oldschoolowe. Takie jak choćby nie tylko grafika tego ekranu, ale sam fakt, że nie jest dotykowy, No tylko właśnie trzeba widziałem, go że próbujesz dotykać. obsługiwać pokrętłem. Natomiast sprawę rozwiązuje nam w pewien sposób na przykład Apple CarPlay, którego jak sobie włączamy, no to mamy już aktualną nawigację, taką najlepszą, pokazującą te korki, mamy swoją muzykę ze streamingu i różnego rodzaju inne rzeczy, więc fajnie, że chociaż to jest. Jestem zaskoczony tym, jak dobrze on zniósł upływ czasu, jeżeli chodzi o jakość materiałów. Bo naprawdę 100 000 kilometrów i 8 lat, to czasami po nowych samochodach już ten upływ czasu widać. A tutaj generalnie poza bardzo drobnymi mankamentami, to wnętrze wygląda... Ale to myślę, że w serwisie można sobie kupić nowe, wymienić Dokładnie. i wiesz. Tutaj wiesz, nie trzeszczy, nigdzie nic nie lata, jest to porządnie zmontowane. Niektóre miejsca są zrobione lepiej niż w nowej S3. No jest po prostu fajnym samochodem. I w dodatku ja osobiście wolałbym na przykład hatchbacka. To auto w hatchbacku, bo bardziej mi się podoba. Mnie też. I bardziej jest hot hatchowe w odbiorze, moim zdaniem. Ale generalnie ta limuzin też ma... Nie wygląda on jak doczepiony na siłę ten bagażnik, co No nie, czasami się zgrabny zdarza jest. w tego typu samochodach. Więc ja daję mu naprawdę taką mocną
mocną 8. Nie jest to Mocną auto, 8. które ja już teraz wiem, nie jest to auto, które ja sobie bym kupił, ale to z tego względu, że ja jako facet, który ma prawie 2 metry wzrostu, czuję się w nim Troszkę klaustrofobicznie, taki przytłoczony. troszkę nie? tak. Może nie klaustrofobicznie, ale taki właśnie delikatnie przytłoczony. Wolał tutaj bym mieć parę centymetrów więcej w każdym miejscu. I na szerokość, i na kolana, i nad głową, i tak, żeby tej przestrzeni było trochę więcej. Ale jak ktoś ma do 1,80 m, to wierzę, że dla niego to naprawdę będzie idealny gabaryt. To, czym jestem też zaskoczony, to on jest po prostu cichy. Fajne. Dla u mnie mocne 8 i powiedzmy sobie tak, że te samochody ile kosztują? Słuchaj, no one trzymają cenę. Tak? One trzymają cenę, jeśli te wersje poliftowe, no to tak od 100 w górę, nie? I to kwestia przebiegu, rocznika i stanu zachowania, no i też w kwestii wyposażenia, bo jak masz te fajne wyposażenie, czyli masz te fotele, masz banga, masz panoramę, Okej. masz matrixy, no to wiadomo, że on już tam troszeczkę, może nawet i po około 140 000. Dużo tych samochodów jest na portalach ogłoszeniowych. Ciężko znaleźć dobry, fajny egzemplarz, który nie będzie męczący. Dużo tych samochodów, tak jak wspomniałem wcześniej, jest przerabianych. Dużo samochodów jest modyfikowanych, bo kupujesz taką S-kę, niedużym kosztem finansowym jakby zmieniasz. I chcesz robisz jej więcej. Robisz jej 400 koni, robisz jej 450 koni i takiego RS-a, RS3 łykasz go, wciągasz po prostu, wiesz, nosem, nie? A dalej masz S3. No nie, tu jest auto kompletnie nieprzerobione, nigdy nie Tak, było tu na mamy torze. standard. Od przebiegu 30 000 kilometrów w rękach kobiety z wyposażenia, co? Grzane fotele są. Ładowarka tutaj indukcyjna jest. Apple Wycieraczki. CarPlay jest. Wycieraczki są. Kierunkowskaz jest. Spryskiwacze są. To, No nie, także no to nie BMW. No fajniejsze wykończenie w niektórych miejscach. Brakuje tych foteli, brakuje ganga-banga, brakuje łopatek przy kierownicy. Mnie przede wszystkim brakuje łopatek przy kierownicy. Do takiej fajniejszej jazdy to wiesz. Taki sprawdzony, dobra, wyceń ten Tak. egzemplarz, taki sprawdzony, ile by kosztował? Wiesz co, myślę, że koło 100, tak jak ten, myślę, że spokojnie paczkę, Dobra, stówkę, 110. 110, No. można by było. A bo to prowizja dla nas, tak? No a jak? Z czegoś musimy ten kanał utrzymać. Za darmo nie robimy. Dobra, Ewelina musi zdecydować, czy chce go sprzedać, czy nie, bo jest do tego samochodu bardzo przywiązana, ale ja namawiam ją szczerze na coś świeższego i nowszego, może nawet na nową S3. Więc jeżeli jest do sprzedania, to w momencie publikacji tego filmu w opisie na pewno pojawi się link do ogłoszenia. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję. Tak, Ciebie o cenę tego samochodu nie pytam, bo jesteś nieobiektywny. Nie sam jestem jeździsz nieobiektywny, S3. bo ja mam taki samochód, także i tak nie weźmiecie I pod uwielbiasz Audi, i uwielbiasz Ja lubię S3. ten samochód, lubię.